Dziś gadżety w stylu retro. Wybraliście je pod ostatnim odcinkiem, było małe głosowanie na temat właśnie tego, jakie gadżety powinny się pojawić w tym odcinku. No więc mamy tutaj nasz mały zestaw, gadżetów jest trochę więcej niż ostatnim razem. No i już widzicie, co jest pierwsze. Ta oto torba marki Helikon. Torba z kordury, odporna na wszelkie przetarcia, regulowany szeroki pas, szeroki, czyli nie wrzyna nam się nigdzie. No i czym się ta torba charakteryzuje? No pewnie zobaczymy to dopiero wtedy, kiedy wypakujemy stąd pozostałe elementy mojego dzisiejszego ekwipunku, a są nimi przede wszystkim na dzień dobry taki oto koc stylizowany na takie dawne koce piknikowe. No stylizowany, bo jest trochę udoskonalony. Popatrzcie, jak on wygląda po rozpięciu go. Rozwijamy, no i z tej strony mamy warstwę po pierwsze izolującą od niskich temperatur, a po drugie wodoodporną, wodoszczelną, dzięki czemu kiedy usiądziemy na takim kocu, no on nie zbierze wilgoci z podłoża. Mamy tutaj dość wilgotny mech, tak więc idealne warunki do przetestowania tego koca w trakcie nagrywania odcinka. Mech jest rzeczywiście wilgotny, popatrzcie sami jak wygląda, można z niego wyciskać wodę. Jeżeli go wykręcimy, wyciśniemy, to też w survivalu jest bardzo dobra metoda na pozyskiwanie wody, dlatego że mech zawiera jodynę, odkaża tę wodę. Deszczówka również, sama deszczówka jest zdatna do picia, także, więc nie musimy takiej wody pozyskiwanej z mchu przygotowywać w jakikolwiek sposób, filtrować czy też gotować. No ale trzeba się trochę napocić, żeby tę wodę z mchu wycisnąć. Popatrzcie, wystarczy mocno ścisnąć, woda leci, wstępnie przefiltrowana. Oczywiście zbieramy taki mech, staramy się zebrać taki mech przed wyciśnięciem bez tej ziemi tutaj, no bo ona dodatkowo zanieczyści nam wodę. No ale dzisiaj nie o mchu. Na temat lampy naftowej nie będę się specjalnie rozpisywał, zobaczymy ją w akcji w nadchodzących odcinkach na kanale Adventurer. Na razie ją sobie tutaj postawimy. Czajniczek marki Helikon, który oczywiście pomoże nam zagotować wodę, zaparzyć herbatę. Pokrywka. I pokrywka jest na tyle dobrze tutaj skonstruowana, że kiedy przyłożymy ją, a chcemy nalać jakiegoś płynu, no to ona nam stąd nie spadnie. Jak widzicie, możemy bez przeszkód przechylać czajnik, pokrywka cały czas się trzyma, no ale jednocześnie możemy ją łatwo ściągnąć z czajniczka. Nie ma tutaj niestety gwizdka, który nas poinformuje o tym, że woda się zagotowała. Jest za to rączka, dzięki której możemy podwiesić taki czajnik nad ogniem. Jest on przystosowany do gotowania nad ogniem i co ważne, jest on niezwykle lekki, bo jest to czajnik aluminiowy, ale uwaga, oczywiście z odpowiednimi powłokami ochronnymi, które sprawią, że możemy bez przeszkód taką wodę w czajniku gotować i żadne szkodliwe substancje z aluminium się do tej wody nie przedostaną. No a dzięki temu, że jest aluminiowy, jest bardzo leciutki, poręczny, kompaktowy. Dlaczego gotować wodę w czajniku? No głównie w takich sytuacjach, kiedy jest nas więcej przy ogniu, chcemy sobie herbatę zagotować, później rozlać ją do kubków. Plus jest taki, że te kubki nie parzą z każdej strony, nie są osmolone, bo kiedy gotujemy bezpośrednio w kubku na ogniu, no wiadomo, kubek jest cały brudny. Tutaj po prostu gotujemy w czajniczku i rozlewamy do kubków. Tak więc fajna rzecz, również w starym stylu. Ląduje koło lampy, również będzie przetestowany ten czajnik na kanale Adventurer. Co jeszcze mam w mojej torbie magicznej? Zegarek. I tutaj jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania. Firma, która wykonała ten zegarek, to jest Miltek. O dziwo. I po raz kolejny widzimy produkt Milteka, który jest rzeczywiście porządnie wykonany. Coraz częściej dochodzę do wniosku, że Miltek, który produkuje teraz, to nie jest ten Miltek sprzed kilku lat, kiedy zasłużył sobie na bardzo złą opinię wśród klientów. No zasłużył sobie zwyczajnie tym, że produkował badziewne buty, między innymi buty z Milteka kiedyś ubrałem, zaciągam sznurówki, świeżo wyciągnięte z pudełka buty, szlufka strzeliła przy zaciąganiu sznurówek. Również miałem złe doświadczenia z plecakiem od Milteka. Natomiast teraz nowe produkty tej marki, kiedy do mnie trafiają, no stwierdzam, że są całkiem przyzwoitej jakości. Mamy tutaj zegarek, gdzie pasek wykonany jest z prawdziwej bydlęcej skóry, to nie jest żaden syntetyk, prawdziwa bydlęca skóra, koperta zegarka stalowa, mosiężne
pokrętło. Zegarek wykonany z bardzo dobrej jakości materiałów. No i oczywiście jest to zegarek w starym stylu, jest to zegarek lotniczy. No i po co taki zegarek ze sobą zabierać? No właśnie po to, kiedy szykujemy się na wypady takie w dawnym stylu, w stylu retro. No bo przecież taki zegarek nie będzie nam górował nad dzisiejszymi smartwatchami. Nie mamy tutaj pomiaru tętna, nie mamy tutaj GPS-a, nie możemy sobie zarejestrować naszej trasy za pomocą takiego zegarka. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że taki zegarek ma też swoje plusy. Długość działania przede wszystkim, bo przecież dzisiejsze smartwatche działają przez dzień, góra 3-4, natomiast taki zegarek działa nam w zasadzie w nieskończoność, także nie musimy się martwić w terenie o to, że bateria się wyczerpie. Mamy stały pomiar czasu, na bieżąco możemy za pomocą takiego zegarka w przybliżeniu nawigować. Film o nawigowaniu z takim zegarkiem pojawi się również na kanale Adventurer. Bardzo ładny, stylowy zegarek. Czego chcieć więcej w terenie tak naprawdę. No bo powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o dzisiejsze smartwatche, ja owszem używam Garmina, ale w momencie, kiedy planuję trasę szkolenia survivalowego, wtedy tak, chcę sobie zaznaczyć jakieś konkretne punkty. Podczas samego szkolenia chcę narysować trasę za pomocą śladu GPS, którędy rzeczywiście szliśmy, później pokazuję to uczestnikowi. Natomiast jeżeli wybieram się na takie samotne wypady, myślę, że w zupełności wystarczyłby mi zwykły zegarek. Nie potrzebuję wtedy smartwatcha. Smartwatch przydaje się owszem, ale głównie w moim odczuciu poza terenem. Czyli w warunkach miejskich, na przykład kiedy chcę zapłacić zbliżeniowo, no to nie muszę wyciągać karty z portfela, ogólnie nie muszę sięgać po portfel, po telefon, po prostu płacę zegarkiem, to jest bardzo duże udogodnienie. Powiadomienia też z różnych portali społecznościowych, ze skrzynki mailowej, czyli nie muszę bez przerwy zaglądać do telefonu, czy coś przyszło, sprawdzać co przyszło, tylko jeżeli słyszę jakieś powiadomienie, zawibruje mi zegarek, sprawdzam, rzeczywiście wiem co się dzieje, nie muszę bez przerwy gapić się w telefon. To jest ułatwienie poza takim właśnie terenem leśnym. Natomiast kiedy wybieramy się do lasu, to jednak chcemy się trochę zdystansować od tej całej cywilizacji i wtedy wybrałbym rzeczywiście taki zegarek w starym stylu. Co my tu jeszcze mamy? Widać na pierwszy rzut oka rękawice, również z linii Bushcraft od Helicona. W zestawie jest karabinek, ale nie ten, tylko inny, innego koloru, po prostu bardzo zbliżony wizualnie do tego, po prostu zgubiłem ten oryginalny. Rękawice również w stylu retro, ze skóry bydlęcej, świetna robota, no i są to oczywiście rękawice zimowe z ociepleniem wewnątrz. Trzeba zaznaczyć, że nie są to rękawice wodoodporne, ale po prostu takie, które mają nam zapewnić komfort cieplny. Rękawice jakie są, każdy widzi. Tutaj regulacja, mogę sobie je zacisnąć, no ale jednocześnie mankiet pozostaje luźny, to się chyba nazywa mankiet, w rękawicach nie wiem, dzięki czemu możemy pod nim umieścić zegarek i widzicie, tylko jeżeli chcę sprawdzić godzinę, odsuwam sobie tę część rękawicy, sprawdzam godzinę, zasuwam, natomiast całość trzyma się już tutaj na nadgarstku dzięki temu zaciskowi. Tak więc bardzo fajny i przemyślany projekt, również robota chłopaków z Survival Tech, linia Bushcraft Helicon Tex. Świetne, ocieplane rękawice w dawnym stylu. Opróżniliśmy torbę, więc mogę wam ją pokazać. Od środka to oczywiście nie jest jeszcze koniec gadżetów, bo jeszcze mamy jedną kieszeń w torbie, ale główna komora wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy cokolwiek widzicie. W każdym razie mamy tak. Sporo miejsca w głównej komorze. No i możemy też sobie trochę ekwipunek tutaj posegregować. Mamy na przykład kieszenie takie oto boczne wewnątrz. Pewnie nic nie widzicie, więc może ja to jakoś wywlekę na zewnątrz. Takie oto kieszenie. I jest również kieszeń siatkowana w środku. Mamy jeszcze kieszonkę z przodu w tej torbie, już płytszą. No i co ja tutaj mam? Mam tutaj paliwo do zapalniczek, które samo w sobie może nie jest w stylu retro, więc niech sobie leci do tyłu. Mam też zapalniczkę benzynową. Każdy na pewno kojarzy coś takiego. Zapalamy. No i mamy stały płomień,
który tak łatwo nam nie zgaśnie jak w wypadku zwykłej zapalniczki czy też zapałek. Na pewno nieraz widzieliście w hollywoodzkich filmach ten motyw, że gdzieś unoszą się opary benzyny i ktoś rzuca taką zapalniczką, wszystko zaczyna płonąć, wybucha, prawda? No właśnie o to chodzi. Taka zapalniczka to jest naprawdę idealna rzecz, jeżeli bawimy się w bushcraft w warunkach wietrznych, przede wszystkim w warunkach wietrznych. To jest najlepszy sposób na rozpalenie ognia, kiedy wieje silny wiatr. Później robimy coś takiego, odcinamy dopływ tlenu. No i tyle. I trzeba tylko o tym pamiętać, że jeżeli teraz bardzo szybko chciałbym ponownie odpalić taką zapalniczkę, to to pokrętło jest na tyle gorące, że możemy się nieźle sparzyć, tak więc trzeba trochę odczekać, aż się to ostudzi. No i można ponownie korzystać z takiej zapalniczki benzynowej, jak ją napełniamy właśnie za pomocą takiego paliwa do zapalniczek, benzyny do zapalniczek, wnętrzności naszej zapalniczki. No i tutaj jest taka miękka jakby gąbka, wystarczy, o widzicie, to się leje po prostu paliwo, tak więc przykładam, napełniam w ten sposób i tyle. Zapalniczka jest naładowana, teraz tylko umieszczam ją w tej obudowie z powrotem i już nasza zapalniczka powinna bez przeszkód działać. Jest płomień. Kolejny gadżet, trochę dzisiaj tego mamy, to kompas, a w zasadzie busola wojskowa, również w dawnym stylu. Jak widzicie, nie ma to nic wspólnego z takimi używanymi dzisiaj kompasami namapowymi, przezroczystymi, malutkimi, lekkimi płytkami. To jest już kawał żelastwa i też dużo bardziej skomplikowanie wygląda, prawda? Klimat retro od takich busol aż bije za każdym razem, kiedy na nie patrzę. Czy tak naprawdę są przydatne w dzisiejszym bushcrafcie, czy też survivalu? Uważam, że dużo bardziej praktyczne są zwykłe kompasy namapowe, płytkowe, takie charakterystyczne, te przezroczyste, chociażby popularna Silva, czy też kompasy dostępne w sklepie Millworld od Highlandera, takie płytkowe, zwyczajne. Polecam wam je, bo są naprawdę precyzyjne, a od Silvy dużo tańsze. Natomiast taki kompas, jeżeli chcemy się zwyczajnie zabawić w taki bushcraft w dawnym stylu, warto się czegoś takiego nauczyć, jeżeli interesuje nas historia bushcraftu, survivalu, historia samych technik nawigacyjnych. To nie różni się zbytnio, nawigacja takim kompasem, taką busolą nie różni się zbytnio od nawigacji za pomocą kompasu płytkowego. Zasada jest ta sama, z tym, że kilka rozwiązań tutaj jest po prostu innych, i przede wszystkim tutaj mamy takie bardziej precyzyjne przyrządy celownicze, jak u snajpera jakiegoś. Kiedy celuję, to tutaj jest szkło powiększające i ja widzę cały czas odczyt na tarczy kompasu. To szkło powiększające, widzicie, jest tutaj i kiedy jest to złożone w ten sposób, kiedy ja celuję, to szkło powiększa mi i odbija tutaj odczyt. To jest świetna sprawa. Gadżety w stylu retro za nami. W akcji zobaczycie je na kanale Adventurer jeszcze w tym tygodniu. Będziemy je testować. Dzisiaj tylko taki pierwszy wgląd na te przedmioty, dlatego że niedawno do mnie dotarły w paczce z Millworld, także nie mógłbym wam powiedzieć o ich plusach, minusach. Przyjrzeliśmy się im, natomiast jak się sprawują w terenie, to jeszcze w tym tygodniu sobie zobaczymy. Co w kolejnym odcinku na kanale Millworld? Jedziemy przed świętami, jak już wspominałem, albo nie, tylko z gadżetami, bo jak wiadomo, okres świąteczny, szukamy cały czas czegoś na prezent, tak więc myślę, że odcinki z gadżetami będą tutaj najbardziej adekwatne, żeby pomóc wam w wyborze. To niekoniecznie muszą być drogie przedmioty, mogą być tanie, tak jak w ostatnim odcinku, gdzie te przedmioty były do 50 zł. Teraz gadżety albo typowo na prezent, albo gadżety zimowe, lub też gadżety pozwalające nam się ogrzać, czyli różnego rodzaju ogrzewacze, czy to chemiczne, czy to węglowe. Dajcie znać w komentarzach, czego ode mnie oczekujecie. I taki temat nagramy. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.